Wiele się słyszy o legendarnych, obrzydliwie drogich przedmiotach w wielu grach MMO. Tibia jest akurat taką grą, która może pochwalić się naprawdę wieloma takimi pikselowymi skarbami. Dzisiaj jednak nie omówię tych najdroższych i niemożliwych już do zdobycia przedmiotów, a tylko te, które każdy gracz jest w stanie zdobyć. Żeby jednak film ten nie był zbyt długi, omówię jedynie przedmioty warte ponad 2000 Tibia Coinów. Ceny, które podam w filmie, są orientacyjne, na każdym serwerze wartość Tibia Coinów jest inna, a ceny przedmiotów cały czas się zmieniają. Przedmioty te osiągają tak wysokie ceny, bo ich zdobycie często graniczy z cudem, czasami to kwestia wielodniowych, a nawet tygodniowych polowań. Niektóre są rzadkie i ładne, a inne nawet i użyteczne. Elemental Spikes. Zaczniemy od przedmiotu, który zdobyć można nawet na niskopoziomowych postaciach i można próbować to zrobić prawie codziennie. Wypada on z Raging Mage'a, którego spotkać możemy na Zao w jego wieży. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, mag ten będzie się odradzał po każdej śmierci. Aby zabić jego formę, która zrzuca lód, wcześniej trzeba wejść w teleport znajdujący się za jego plecami i tam zabić określoną ilość jelotaksów. Ogólnie na serwerze musi być zabitych 2000 jelotaksów, a gracz chcący wziąć udział w walce z prawdziwą formą maga musi zabić przynajmniej 250 z nich. Jak widać, trzeba się trochę namęczyć, a jej szansa na lód jest mała, jednak ponad 800 zł za Elemental Spikes kusi. No chyba, że zachce nam się zrobić addon do Elemental Outfitu. Przedmiot ten dodatkowo można zdobyć z Reflection of a Mage, który jest częścią Mysterious Ornate Chest Questu, a zmierzyć się z nim możemy co tydzień. Bunny Sleepers. Urocze kapcie, które od dawna zachwycały Tibijczyków. W sumie jeszcze do niedawna nie do końca wiedziano, czy na pewno lecą z Yeti. Teraz to już pewne. Kilka z tych mistycznych stworzeń może zrespić się na Foldzie. Oczywiście spotkanie tego stworzenia nie jest łatwe. Dodatkowo fakt, że bardzo łatwo je sprawdzać wylogowywując tam Noobhara, znacznie to utrudnia, gdyż wiele osób na nie poluje. Mimo wszystko spotkanie Yeti to jedno, ale zdrobienie z nich kapci to inna bajka. Wiele osób, które zmierzyły się z tymi stworzeniami, wciąż nie posieli tych uroczych pantofli. Yeti respią się również na Chillfrost podczas eventu. Chodzą też słuchy, że kapcie te można dostać od tibijskiego Mikołaja w grudniu. Eye of the Storm. Pewnie wielu z was zna rasę pozornie słodkich Chakoya. Występują one normalnie na Grimlund, jednak czasami w formie rajdu pojawiają się również na Nibelon. Wtedy przewodzi nimi Ociakao. Nie jest on wybitnie silny, jednak istnieje szansa, że pozostawi on w swoim ciele prawdziwy skarb. Eye of the Storm. Przedmiot pożądany przez kolekcjonerów, no chyba na wszystkich serwerach. Zachwyca on swoim wyglądem, jednak jak i wszystkie przedmioty rzadkie, wypada również rzadko. Cena Oka Sztormu sięga nawet ponad 400 zł. Taki mały tip dla poszukiwaczy skarbów. Bardzo łatwo można sprawdzać bossa nawet niskopoziomową postacią, bezpiecznie stojąc na kamiennej budowli. Thunderhammer. Według mnie jeden z najładniejszych przedmiotów w całej Tibii. Thunderhammer zachwyca swoim wyglądem, jednak nie jest używany ze względu na trudną dostępność przedmiotu. Zdobyć go można tylko z najpotężniejszych stworzeń w Tibii. Mianowicie spada z Gazbarana, Morgarota, Orshabala oraz Ferumbrasa. Oczywiście nie wypada za każdym razem, a fakt, że każdy z tych bossów respi się co kilka miesięcy, dodatkowo czyni ten piękny młot wyjątkowym i możemy z niego dostać nawet ponad 900 zł. Tempest Shield. Jedna z najdroższych tarcz w Tibii, wprowadzona do gry w 2004 roku, jednak możliwość jej zdobycia pojawiła się dopiero w 2007 roku podczas 10. urodzin Tibii. Wypadała ona z Mini Shabala, czyli bossa respiącego się obok Darashi. Obecnie można ją zdobyć z dzikiego Ferumbrasa, z The Imperora respiącego się czasami koło tronu Infernatila na Poi oraz z Mozarana, czyli bossa dostępowego Ferumbras Ascendant Quest. Dodam tylko, że Mozarana w przeciwieństwie do Ferumbrasa i The Imperor możemy bić co 48 godzin, a cena tarczy to nawet ponad 500 zł. The Devil Eye. Bardzo rzadka kusza, którą zdobyć możemy tylko z Morgarota. Niestety nie jest ona w obecnych czasach zbyt użyteczna. Mimo to jej niezbyt oryginalny wygląd przyciąga uwagę kolekcjonerów, gdyż kusze te sprzedano niedawno za równowartość 5800 Tibia Coinów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam ponad 900 zł. Dragon Scale Boots oraz Crystal Boots. Podczas najazdu orków na Zion na Zao spotkać możemy dwa bossy, które mogą zostawić po sobie cenne i rzadkie buty. Główny boss rajdu Zulaza the Corruptor respi się na szczycie południowej wieży i dropi m.in. Dragon Scale Bootsy. 3 piętra niżej w tym samym czasie pojawia się inny boss Drakenów, Chizaron the Distorter. Zdobyć z niego możemy Crystal Boots. Oczywiście oba te przedmioty wypadają niezwykle rzadko, a sam rajd z nimi występuje co kilkanaście dni. Najazd ten zapowiedziany jest odpowiednimi komunikatami. 30 minut od pierwszego z nich na wieży pojawiają się bossy. Dragon Scale Bootsy warte są ponad 5000 Tibia Coinów, czyli ponad 800 zł, a kryształowe buty około 3000 Tibia Coinów, czyli 480 zł. Amazon Set. Mokry sen każdego Tibijczyka, czyli Amazon Set. Składa się on z 3 przedmiotów, gdzie każdy z nich wart jest kolosalne sumy. Każdą z części zestawów zdobywa się w podobny sposób, jednak ich ceny różnią się od siebie.
Przedmioty wypadają z orków Warlordów podczas najazdu orków na Thais i Fomor Hills. Tylko jeden z 3 rajdów jest zapowiedziany i jest to najazd na miasto. Zdobyć z niego możemy Amazon Armor oraz Helmet. Kolejne 2 najazdy pojawiają się bez zapowiedzi. Na szczycie latarni koło Thais z orka Warlorda zdobyć możemy Amazon Helmet, a na Fomor Hills z wieży zlucić możemy Amazon Armor, Helmet oraz Shield. Ceny każdego z tych przedmiotów sięgają ponad 1000 zł, a cena tarczy sięga nawet 1700. Przejdźmy do szybkiego omówienia najdroższych przedmiotów, które zdobyć możemy z finałowych bossów głównych questów tibijskich. Hammer of Prophecy. The Last Lore Keeper, czyli finałowy boss Forgotten Knowledge questu, zwanego potocznie Thaisowymi bossami, jest jednym z najtrudniejszych bossów finałowych. Dropi on parę drogich przedmiotów, jednak najbardziej wartościowy z nich to Hammer of Prophecy. Przepiękny młot leci naprawdę rzadko, a jego cena sięga nawet 900 zł. Pierwszy Hammer of Prophecy został zlucony na serwerze Guardia. Jeśli chcielibyście zobaczyć go w grze, możecie udać się do skarbca Pythusa pod Fenrog. Leży on tam pod Flash Arrowem. Library Ticket. Niepozornie wyglądający kawałek papieru, dzięki któremu możemy dosiąść bardzo oryginalnego mounta Flying Book. Wypada on The Scourge of Oblivion, czyli finałowego bossa Sacred Library Questu. Przedmiot dostępny jest stosunkowo od niedawna, jednak wart jest nawet 9500 Tibia Coinów, czyli 1500 zł. Crackling Egg oraz Menacing Egg. Często w Tibii mijamy graczy ujeżdżających niebieskiego skorpiona. Jest on bardzo łatwo dostępny poprzez użycie taniego Vibrant Egg. Czy wiedziałeś, że skorpion ten występuje jeszcze w 2 kolorach? Zielone Crackling Egg daje zielonego skorpiona, a czerwone Menacing Egg daje czerwonego skorpiona. Są to bardzo rzadkie mounty, gdyż zdobycie tych jajek jest dość trudne. To znaczy sam finałowy boss Heart of Destruction, który je dropi, może nie jest tak silny i skomplikowany, jednak szanse na drop są małe. Dodatkowo trzeba pamiętać, że finał tego questu możemy robić tylko raz na 2 tygodnie. Crackling Egg warty jest ponad 2000 zł, a czerwony Menacing Egg osiąga ceny aż 3600 zł. Ferumbras Hat. Chyba najbardziej kultowy i znany przedmiot tibijski, Ferumbras Hat. Marzenie dosłownie każdego Tibijczyka. Potrzebna jest ona do drugiego dodatku do Mage Outfitu. Od lat widok bohaterów w pełnym stroju maga budzi wiele różnych emocji. Od zachwytu poprzez podziw aż do zazdrości. Jest to zdecydowanie najdroższy przedmiot wciąż możliwy do zdobycia w Tibii. Jedna sztuka spada zawsze z rajdowego Ferumbrasa respiącego się co około pół roku. Walczy o nią dosłownie cały serwer, a wieści o szczęśliwcu, który wygra czapkę, niosą się szybko po całym świecie. Jej cena sięga ponad 32 000 Tibia Coinów, co w przeliczeniu na złotówki daje ponad 5000 zł. Istnieje jednak jeszcze jedna metoda zdobycia czapki. Od zimowego update'u 2015 roku można ją zdobyć także z Ferumbras Mortal Shell, czyli finałowego Ferumbrasa z questu Ferumbras Ascendant Quest. Tutaj jednak nie wypada ona zawsze, jak w przypadku dzikiego Feru. Leci ona bardzo rzadko, a samego bossa możemy zabijać co 2 tygodnie. Z tego samego questowego bossa można polecieć wiele innych cennych przedmiotów, ale do naszego zestawienia kwalifikuje się jeden. Mysterious Scroll. Jest to przedmiot, po użyciu którego otrzymamy bardzo rzadkiego mounta Rift Runner. Cena tego scrolla jest nieco mniejsza niż Ferumbras Hata, jednak 2700 zł to i tak sporo. Do tej pory opisywałem przedmioty bardzo rzadkie, które często można zdobyć z potworów respiących się rzadko i nie mające jakiegoś praktycznego zastosowania oprócz dekorowania domu czy zmieniające wygląd postaci. Czas na omówienie przydatnych i niezwykle cennych części wyposażenia dla każdego wysokopoziomowego Tibijczyka. Falcon Itemy. Oczywiście mowa tutaj przede wszystkim o Falcon Itemach. W letnim update 2018 roku do gry wprowadzony został Zakon Sokoła. Ich siedziba znajduje się na małej wyspie obok Zao. W sumie to może nie będę opisywał teraz całej lokacji, a skupię się na tym co najważniejsze, a mianowicie na Grandmaster Oberonie. Jest to boss, z którym możemy walczyć co 20 godzin i przy odrobinie szczęścia możemy wydropić jeden z niezwykle drogich przedmiotów. Wypadają z niego bronie i opancerzenie dla graczy powyżej 300 poziomu. Są to obecnie najlepsze przedmioty w grze, a fakt, że spadają bardzo rzadko sprawia, że są warte miliony GP na wszystkich światach. Większość z nich warta jest ponad 2000 Tibia Coinów. Szczególną uwagę zwrócić powinniśmy na 3 najdroższe z nich, czyli Falcon Greaves, Falcon Coif oraz Falcon Plate. Nogawice osiągają cenę prawie 9000 Tibia Coinów, czyli 1400 zł. Falcon Coif 1200 zł, a Falcon Plate po przeliczeniu kosztuje prawie 750 zł. Mimo tak wysokich cen, chętnych na te przedmioty jest wielu, gdyż w wielu przypadkach jest to jedno z najlepszego ekwipunku. Nie spada ono zbyt często, co sprawia, że uzbrojenie to jest wyjątkowe i unikatowe. Warte uwagi są również mini-bossy rozmieszczone w różnych zakamarkach zamku. Z nich również istnieje szansa na zlucenie poszczególnych części tego wspaniałego setu. Jednak jest ona znacznie mniejsza, czyli dosłownie graniczy to z cudem. Cobra Itemy.
Na podobnej zasadzie co Zakon Sokoła został wprowadzony do gry Bastion Kobry obok pustyni Kalabal. W nim również znajdziemy minibossy oraz głównego bossa Scarlet Etzel. Zdobyć tam możemy Cobra itemy, które może nie są warte tak dużo jak falcony, jednak ekwipunek dla rycerzy czy też rózgi są naprawdę drogie. Dla przykładu, np. Cobra Hood oraz Cobra Axe sięgają ponad 4000 Tibia Coinów, czyli 640 zł. Gnome Set. Inne, drogie użytkowe przedmioty należą do Gnome Setu i zdobyć je możemy z bossów Warzone'ów 4, 5 oraz 6. Mimo że helmet jest nieco tańszy, to Gnome Legs czy też Gnome Armor sprzedawane są po ponad 4000 Tibia Coinów o wartości prawie 700 zł. Bossy Warzone'ów, z których wypadają te przedmioty, można bić nawet kilkukrotnie każdego dnia po wcześniejszym zdobyciu reputacji. Trzeba jednak pamiętać, że rarki nie są rarkami bez powodu. W Tibii możliwe jest zdobycie wielu itemów fanowskich. Są to przedmioty dekoracyjne, które zostały wprowadzone specjalnie dla fansite'ów i są po prostu nagrodami w organizowanych przez stronę fanowskie konkursach. Dla jednej strony oczywiście przypisany jest jeden item, jednak i tak jest tych itemów bardzo dużo i ciężko je wycenić. Poprzez sam wygląd, jak i poziom trudności do ich zdobycia, bez problemu kwalifikują się one do naszego zestawienia. A jeśli już o konkursach mowa, to w sumie wspominę jeszcze o dwóch legendarnych przedmiotach, które właśnie w ten sposób można zdobyć. Chodzi mianowicie o Yellow Rose oraz Grey Tome. Yellow Rose, czyli najrzadsza róża w Tibii. Kiedyś przez pewien bóg respiła się w Venorę. Chodzą też plotki, że respiła się gdzieś w Abdendriel, jednak nigdy nie zostało to potwierdzone. Obecnie dostępna jest czasami w konkursach organizowanych przez strony fanowskie, a wartość rynkowa to 4000 Tibia Coinów, czyli 640 zł. Grey Tome, czyli szara księga, która pojawiała się w Mindwallin po każdym resecie mapy. W 2004 roku tom ten został podarowany przez bogów Gildii Mercenaries za wygranie Tibia Ball League, czyli turnieju piłkarskiego organizowanego przez tą gildię. Obecnie Grey Tome można zdobyć jako nagrodę w konkursach stron fanowskich, a jej wartość to 9200 Tibia Coinów, czyli prawie 1500 zł. Korzystając z okazji, chciałem wam przedstawić fotel Diablo X-Ray, który towarzyszył mi podczas procesu tworzenia tego filmu. Nagrywając i montując ten materiał, potrafiłem na nim wysiedzieć długie godziny, a gdy miałem przerwę, to na nim leżałem. Już ponad 500 000 graczy wybrało Diablo Chairs. Długie posiedzenia na expie już nie będą takie straszne dla twojego kręgosłupa. Komfort zapewnią ci regulowane podłokietniki oraz specjalne poduszki. Ten model to Diablo X-Ray, jednak na stronie Diablo Chairs znajdziesz znacznie więcej równie ciekawych i diabolicznych modeli. Koniecznie sprawdź ten fotel, gdyż moim zdaniem jest to najlepszy fotel gamingowy na świecie. Linki znajdziesz w opisie. Bonusowy przedmiot, który opiszę, dostępny jest od niedawna w grze i jest to stojak na Golden Outfit, który możemy postawić w domku. Zdobywamy go wraz z nabyciem podstawowej wersji Golden Outfitu za 500 milionów, jednak aby prezentował się w pełnej okazałości z pełnym Golden Setem, trzeba dokupić jeszcze 2 addony po 250 kk każdy, czyli przedmiot ten w sumie wart jest 1 000 000 GP. Tibia to gra wielu legend i wielu legendarnych przedmiotów. Oczywiście cennych skarbów jest znacznie więcej i zdecydowanie za dużo, by zmieścić to wszystko w jednym filmie. Oprócz tych dostępnych w Tibii występują również przedmioty już niemożliwe do zdobycia. Są to pozostałości po starych czasach, które mają własną unikalną historię. Ich ceny znacznie przewyższają te z tego zestawienia. Jednak to już jest temat do innego filmu.